Zagadkowy pożar wybuchł w Poznaniu blisko biur Enea Operator. Jest ostrzeżenie przed zależnością Europy od Chin. Drony Ukrainy biją w Rosję z amerykańskim dopalaczem. Jest 13 października 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dronopad dający kryzys paliwowy w Rosji z amerykańskim dopalaczem. Według Financial Times wywiad amerykański pomaga Ukrainie naprowadzać ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Przekazanie Ukraińcom pocisków Tomahawk pogłębiłoby skuteczność ataków, które doprowadziły już do kryzysu paliwowego w Rosji. Źródła Financial Times przekonują, że wywiad amerykański przekazywał Kijowowi dane potrzebne do ataków na takie instalacje, w tym rafinerię daleko od frontu. Wśród kontaktów gazety mieli być liczni oficjele z USA i Ukrainy. Ataki Ukrainy z użyciem dronów, ale coraz częściej także rakiet własnej produkcji wywołały kryzys paliwowy w Rosji. Ceny hurtowe są rekordowo wysokie, a w niektórych regionach zaczyna brakować paliwa i jest wprowadzana reglamentacja. Byłaby to zmiana podejścia Białego Domu względem czasów administracji Joe Bidena, która przekonywała Ukrainę, by nie atakować infrastruktury energetycznej Rosji. Miało do niej dojść po rozmowie telefonicznej prezydenta Donalda Trumpa z jego odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskим z lipca tego roku. Trump miał wówczas pytać Zełenskiego, czy Ukraina mogłaby radzić cele w Moskwie, jeżeli USA dostarczą odpowiednią broń dalekiego zasięgu. Warto podkreślić, że w te wakacje ruszyła nowa kampania ataków ukraińskich o najwyższej intensywności w historii. Ataki ukraińskie dotknęły kilkunastu rafinerii, niektóre kilkukrotnie. Tylko w ostatni weekend doszło do ataku na bazę paliw na okupowanym Krymie oraz rafinerię pod Ufą w Rosji, która znajduje się około 1400 km od granicy. Według Financial Times wywiad USA pomaga Ukrainie planować trasę, wysokość i czas przelotu dronów w celu uniknięcia obrony przeciwlotniczej Rosji. Cytuję, przedstawiciel USA powiedział, że Ukraina wyznaczała cele, a Waszyngton zapewniał wtedy dane wywiadowcze o słabościach, czytamy w gazecie. Inne źródła przekonują, że Waszyngton wskazywał także priorytety, traktując dronopad jako narzędzie osłabiania rosyjskiej gospodarki wojennej w celu wymuszenia na niej rozmów. To reakcja na brak postępów po szczycie prezydentów USA i Rosji na Alasce. Nie jest jasne, jakie będą następne kroki prezydenta USA. Wielokrotnie sugerował możliwość przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk, jednakże 12 października powiedział dziennikarzom, że musi porozmawiać z Władimirem Putinem. Cytuję, będę chyba musiał porozmawiać z Rosją, powiedział na pokładzie samolotu prezydenckiego w niedzielę 12 października. Najpierw porozmawiałbym z Putinem i mógłbym mu powiedzieć, że jeśli ta wojna się nie zakończy, wyślę im, czytaj Ukraińcom, Tomahawki, dodał prezydent. Rosjanie mogą obawiać się takiego scenariusza, bo sygnalizują w ostatnich dniach nową gotowość do rozmów z USA. Sugerują tajne porozumienie z Amerykanami. Nie ujawniliśmy wszystkiego, o czym rozmawialiśmy w Anchorage, powiedział Władimir Putin dziennikarzom o rozmowach na Alasce. Rozmawialiśmy o tym, jakie jest generalnie spojrzenie USA i Rosji na temat tego, w jakim kierunku zmierzać i w co powinniśmy celować, aby zakończyć ten konflikt i zrobić to środkami pokojowymi, dodał Putin 10 października. Niektórzy komentatorzy ukraińscy uznali ten ruch Putina za zabezpieczenie przed dalszą reakcją USA tuż przed zmasowanym atakiem rakietowym Rosji na cele cywilne na Ukrainie, do którego doszło 11 października. Tego dnia fala dronów rosyjskich zaatakowała Kijów i doprowadziła do blackoutu i przerw dostaw wody w stolicy Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Polski zadeklarował gotowość do przekazania generatorów, dostaw energii i LNG przed sezonem grzewczym. Warto dodać, że Donald Trump sugerował w przeszłości możliwość wprowadzenia ceł na dostawy ropy z Rosji do krajów trzecich. Pomimo licznych deklaracji wprowadził takie restrykcje na dostawy do Indii, ale nie na te kierowane do Chin. Niezależnie od decyzji USA, strona ukraińska rozwija produkcję krajową pocisków Flaming i Neptun, które mogą zwiększyć skalę ataków na infrastrukturę energetyczną Rosji. Ciekawym przykładem takiego ataku może być blackout Białgorodu, wywołany atakiem na tamtejszą elektrociepłownię. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Zagadkowy incydent. Pożar w galerii handlowej w Poznaniu mógł być skutkiem podpalenia. Policja szuka sprawców. Należy nadmienić, że nastąpił zeszłej nocy w galerii Podolany naprzeciwko kompleksu biurowego Enea Operator w Poznaniu przy tej samej ulicy Strzeszyńskiej, 5 minut drogi pieszej od niego. Mój magazyn.
Resort Klimatu zamierza przygotować nowe wydanie programu wsparcia energetyki odnawialnej w domach Mój Prąd, w którym położy szczególny nacisk na magazynowanie energii. Magazyny pomagają zwiększyć zużycie energii na miejscu, zmniejszając obciążenie sieci elektroenergetycznej. Ekstremiści z Niemiec biją w Polskę. Lider Alternatywy dla Niemiec Tino Chrupala zasugerował na Platformie X, że Polacy mogli mieć udział w sabotażu gazociągu Nord Stream 2. Czy Polska mogła być zamieszana w ten atak? Domagamy się wyjaśnień, napisał. Zapewnił, że domaga się odbudowy gazociągu i zaproponował Polsce podział zysków. Teraz wieści z Europy. Szansa w kryzysie. Fala dronów rosyjskich zaatakowała Kijów i doprowadziła do blackoutu oraz przerw dostaw wody w stolicy Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Polski zadeklarował gotowość do przekazania generatorów dostaw energii i LNG przed sezonem grzewczym. Ukraińcy deklarują większe zapotrzebowanie na dostawy gazu, a Polacy negocjują kolejne umowy. Serbski film. Serbowie uznali propozycję przedłużenia umowy z Gazpromem tylko do końca 2025 roku za wybieg, który może służyć do szantażu gazowego po tej cezurze, kiedy planowana jest nacjonalizacja spółki NIS z udziałami rosyjskimi objętej sankcjami, przez które zatrzymane zostały dostawy ropy do serbskiej rafinerii. Zależność od Rosji. 7 krajów unijnych według Reutersa zwiększyło zależność od dostaw surowców rosyjskich w 2025 roku. Francja zwiększyła wartość zakupów surowców w Rosji o 40% rok do roku, a Holandia o 72%. Pozostałe kraje ze wzrostem to Belgia, Chorwacja, Portugalia, Rumunia i Węgry. Komisja szykuje zaś stopniowy zakaz kontraktów gazowych z finałem w 2027 roku. Zagrożenie z Chin. Cytuję, Chin nie można już postrzegać w kategoriach miejsca taniej produkcji i atrakcyjnego rynku zbytu, lecz Unia musi je traktować jako zagrożenie, pisze Paulina Uzdańska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Widoczny podczas szczytu impas w relacjach UE-Chiny stawia przed Europą pytanie o to, jak kształtować relacje z Pekinem, gdy ten prowadzi dialog z pozycji siły, ocenia analityczka. Jeszcze wieści ze świata. Kryzys paliwowy. Prezydent Władimir Putin podpisał dekret wprowadzający moratorium na mechanizm dopłat w sektorze paliwowym od października 2025 roku do maja 2026 roku. Dopłaty nie będą trafiały do producentów, jeżeli ceny przekroczą określony próg. Ten może zostać podniesiony. Oznacza to więcej wydatków budżetowych na wsparcie sektora, który trawi kryzys przez ataki ukraińskie. Gigant bije w klimat. Prezes ExxonMobil Darren Woods uznał dyrektywę unijną Corporate Sustainability Due Diligence Directives o standardach zrównoważonego rozwoju za przykład błędnej polityki. Firmy działające w Europie będą musiały od 2028 roku przedstawić plany ochrony środowiska. Exxon uznał to za zagrożenie dla jego działalności w Europie. Groźba klimatyczna USA. Administracja amerykańska zagroziła restrykcjami względem krajów, które wprowadzą opodatkowanie emisji CO2 w sektorze transportu morskiego. Kluczowe głosowanie w tej sprawie ma zostać przeprowadzone w Międzynarodowej Organizacji Morskiej w tym tygodniu. USA biją w Chiny. Amerykanie wprowadzili dodatkowe cła na towary z Chin w wysokości 100% w odpowiedzi na ograniczenia eksportu metali ziem rzadkich z tego kraju. Chińczycy uznali, że ten ruch USA potwierdza słuszność ograniczeń eksportu, ale nie wprowadziły własnych nowych ceł. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.